Ogólnie w tym jeziorze się nie kąpię. To każdy wie. Dlaczego? Bo wszyscy sikają do jeziora. Którego? Nie wiem, ja nie z Olsztyna jestem, z tego jeziora. Tego tu, w tym się nie kąpię. Kortowskie, w jeziorze Kortowskim. Nikt się nie kąpie w jeziorze Kortowskim. Mocne słowa. Choć jak widać na obrazku, nie jest tak, żeby nikt. Niemniej Osobiście się nie kąpię z racji tego, że widzę, co tu się dzieje na co dzień, więc wolę unikać kąpieli w naszym jeziorku. no cóż, coś na rzeczy musi być. Krystian jest organizatorem Kortowiady. Jednej z największych imprez studenckich w Polsce. Nad Jeziorem Kortowskim oczywiście. Więc zapewne wie, co mówi. Aczkolwiek z drugiej strony warto to sprawdzić mędrca szkiełkiem i okiem. Było nie było, jesteśmy na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a z nami pani doktor Renata i jej niezawodny asystent Szymek. Badania, które przeprowadziliśmy podczas Kortowiady, pokazały pewne ciekawe rzeczy. Kortowiada trwała 5 dni. Pobór próbek wody i ich analizę fizykochemiczną robiliśmy przed, w trakcie i bezpośrednio po imprezie. Wodę pobieraliśmy w strefie brzegowej Kortowskiego od strony akademików, w miejscu najbardziej narażonym na inwazję moczu. Ku naszemu zdziwieniu także z tojtojów. Najwyraźniej nieopróżnianych na czas. Zobacz, Majka, tutaj, jaki kanion wyrzeźbiony. Wczoraj byłam na plaży i tu po prostu z pisuarów leciał strumień cały do jeziora i no, został taki kanion uczciwy w tym piasku. Tu jest jeden, tam jest drugi. No niestety firma zabezpieczająca nie spisała się, krótko mówiąc. No, chcieli dobrze, sikające, ale nie wyszło. No nie wyszło niestety, nie wyszło. Prędzej czy później do jeziora wszystko poszło. I tak oto wpadliśmy w swoisty wyścig z czasem. Renata i jej ekipa starała się zdążyć odnotować zmiany w naturze, zaś dostarczyciele wsadu naukowego dolać to i owo z właściwym imprezowaniu przyspieszeniem. 0056. Zero 161 Dużo. na plaży i na odpływie. Zero 141 wyraźnie wzrósł. 006964 wzrósł o 100%. Amoniak wzrósł o 100%. Te dwa ostatnie, czyli plaża i odpływ, czyli tam konkretnie, gdzie są te krzaczki, gdzie wszyscy właśnie chodzą. I tutaj było 69, 64, a teraz jest 140, 120. Widać wyraźnie, że wzrosło. O ile fosfor nie, fosforu jest mniej, jest wyczerpywany, ale amoniak wzrósł. To może wskazywać po prostu na zanieczyszczenie, no nie ukrywajmy właśnie. Rośnie temperatura zabawy, rośnie stężenie amoniaku w jeziorze. A przecież stało tu sporo przenośnych toalet, a nasi rozmówcy z reguły nie pochwalali nadmiernego wydalniczego luzu. Więc jak to jest? Nie, do jeziora nie sikałem nigdy. No idziemy do lasu. Do Tojtoja, jak jest? No. Ci, co szanują naturę, to jednak odejdą i zrobią to w odpowiedni sposób. Nie kusi was, żeby w rzece, w jeziorze? Nie, bo wtedy Się zanieczyszczamy zbiornik wodny, tak? Lepiej wiadomo w Tojtoju niż w krzaczkach, także kulturka mimo wszystko. Staram się jednak mimo wszystko wybierać toaletę publiczną, gdzie mogę zapłacić, byle była jakaś zadbana, ewentualnie toj-toj. Jakoś staram się nie korzystać z łona natury. No ja wolę postać sobie w tej kolejce, poczekać chwilę i spoko. I no to świadczy o kulturze danego człowieka i tyle. To prawda, szanujemy po prostu naturę, bo no trzeba ją szanować. Otóż Wzruna oddycha. Czyli to było 4, czyli 2,6. 2,6 też, tak? 2,6. Czyli przy plaży i na odpływie jest wzrost o 3 mg chlorków na litr. Czyli wzrosło od ostatniego pomiaru o tyle. Także chyba coś się dzieje z tego wynika.
Wychodzi. Bardzo się cieszę, że wychodzi. Ja piórkuję, wychodzi. Niesamowite. Nie spodziewałam się w ogóle, że no, będzie to mierzalne. Czy w ogóle była taka wątpliwość, czy w ogóle zdołamy cokolwiek namierzyć w tych wynikach, ale widać, że jednak tak wychodzi, że jest to mierzalne. Amoniak wzrósł, chlorki wzrosły. No jeżeli te wskaźniki weźmiemy razem, że jest obserwowany wzrost na tych stanowiskach właśnie przy plaży i na odpływie, no to znaczy, że chyba mierzymy ten wpływ wielkiej imprezy masowej na jezioro. Amoniak, chlorki, fosfory, nie wszystkim to przeszkadza. Nie są tak wielkie jak koń, więc słabo dostrzegalne. Dobra, ja się nie przejmuję. Po co się przejmować, życie jest za krótkie, no? Ta różnica w tej chwili nie jest jeszcze jakaś katastrofalnie wielka, bo to jest tylko w granicach, no mówię, amoniak to są setne części miligrama. W ściekach amoniaku mamy dużo więcej, tam azotu w ogóle to jest po kilkanaście miligramów, tak? Także to nie jest tak, że to tak jakby dopływały surowe ścieki, ale niemniej jednak ta ilość, która dopłynie jest no wiadomo, nie taka jak w skoncentrowanych ściekach, ale jednak jest mierzalna. Czyli będzie po prostu no na pewno zwiększenie, są szanse, że się zwiększy produkcja pierwotna, chociaż trochę. Mamy więc sukces. Z jednej strony Kortowskie przez 5 dni nieźle zasikano. Z drugiej dużo gorsze byłyby tak zwane surowe, nieoczyszczone ścieki skądś tam. Lub pochodne azotu z nawożonych pól. Jest jedno ale. Kortowiada się rozwija. Podczas kortowiady przewinęło się około 200-250 tysięcy osób. Dokładne statystyki będę miał raczej dopiero po kilku miesiącach, jak już wszystko tam się ustabilizuje. Aczkolwiek impreza rozwija się z roku na rok, to można powiedzieć, że przez promocję, poprzez coraz większy format gwiazd, a także no, po prostu poczta pantoflowa. Jedna osoba powie drugiej i tak to wszystko idzie do przodu. Jeziora są skarbem tej ziemi, dlatego jako samorządowiec dziękuję i cieszę się, że przez lata regulowana była gospodarka wodno-ściekowa. Dziękuję ekipie, która podjęła się monitoringu naszych jezior, dlatego też zróbmy wszystko, żeby turyści i mieszkańcy czerpali z tego dobra jak najwięcej. Bałbym się tu wykąpać. Nie wiem, jakoś tak jak patrzę na tą wodę, to mnie nie przekonuje. Nawet tu. Brudna strasznie. Taka jakaś